Poradnik dla rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących. 2 języki, 1 świat Twojego dziecka. Jak się rodzi dziecko głuche, to ono nie wie, że jest głuche. O samoocenie i trudnych decyzjach rodziców. Rozmowa z dr Dominiką Wiśniewską. Poradnik dla rodziców powstał po to, aby w prosty sposób przekazać kompleksowe informacje o rozwoju dzieci głuchych i słabosłyszących. Wyjaśnia, czym jest dwujęzyczność i jak może wspierać komunikację oraz rozwój dziecka, zarówno w nauce, jak i w życiu społecznym. Pokazuje też, jak ważne jest wczesne wprowadzenie komunikacji dwujęzycznej i jakie daje to możliwości. Znajdziesz w nim również praktyczne wskazówki oraz doświadczenia różnych specjalistów i praktyków, którzy na co dzień wspierają dzieci i ich rodziny. To także wartościowa lektura dla wszystkich osób towarzyszących dziecku w rozwoju i edukacji, m.in. pedagogów, psychologów, logopedów czy nauczycieli. Dominika Wiśniewska jest psycholożką i badaczką. Łączy pracę naukową z działalnością społeczną. Jako osoba głucha patrzy na swoją pracę z wyjątkowej perspektywy. Zajmuje się komunikacją, dostępnością oraz wspieraniem psychicznym osób z trudnościami słuchu. Pracuje w Instytucie Psychologii, gdzie bada funkcjonowanie społeczne i emocjonalne osób głuchych. Jednocześnie działa w organizacjach pozarządowych. Angażuje się w projekty związane z edukacją, inkluzją oraz łączeniem świata osób słyszących i niesłyszących. Jej działalność stanowi przykład tego, jak osobiste doświadczenie może stać się siłą napędową dla zmiany społecznej i rozwoju nauki, czyniąc ją ważnym głosem w tych obszarach. Tomasz Smakowski jest prezesem Fundacji Świat Głuchych oraz KODA, dorosłym dzieckiem głuchych rodziców, co daje mu wyjątkową perspektywę i głębokie zrozumienie potrzeb środowiska głuchych. Od ponad 20 lat pracuje jako tłumacz polskiego języka migowego i systemu językowo-migowego. Posiada duże doświadczenie w tłumaczeniach na żywo, w tym w telewizyjnych programach informacyjnych. Jest inicjatorem Międzypokoleniowego Forum Głuchych oraz założycielem platformy edukacyjnej Świat Głuchych, która aktywnie działa w mediach społecznościowych, dzieląc się wiedzą i wspierając społeczność głuchych. To osoba zaangażowana, która poprzez swoją działalność edukacyjną i społeczną buduje mosty między światem głuchych i słyszących, ułatwiając wzajemne zrozumienie i komunikację. Witam serdecznie na drugim spotkaniu. Widzimy się dzisiaj z panią Dominiką Wiśniewską, wspaniałą osobą, która zajmuje się kolejnym obszarem, który jest w sferze naszego zainteresowania, czyli psychologią, rozwojem dziecka, i wokół tego będziemy się poruszać. Chciałbym na początek przypomnieć, że nasza rozmowa jest skierowana przede wszystkim do rodziców, którzy dostają diagnozę, dostają informację o tym, że dziecko może być słabosłyszące, niesłyszące i co dalej. I to jest temat, który nam będzie przyświecał przez całą rozmowę. Zapraszam do rozmowy, a panią Dominikę poproszę o to, żeby się pani przedstawiła, żeby pani powiedziała, czym pani się teraz zajmuje, gdzie pani jest obecnie w życiu, bo dorobek ma pani ogromny, ale też nie chciałbym tutaj przytaczać całego pani resume, więc poproszę. No, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie do projektu, bo myślę sobie, że to bardzo dobra idea.
Ja jestem, przede wszystkim to jestem doktorem nauk humanistycznych, jestem wykładowcą akademickim, ale w swoim życiu takim praktycznym, zawodowym, tak to mi się poukładało, że rzeczywiście zbierałam doświadczenia zawodowe w wielu miejscach. Ja od 20 lat jestem pracownikiem Katedry Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, bardzo długa nazwa. I tutaj w szpitalu przez wiele lat miałam okazję pracować w takim zespole, który kwalifikuje do wszczepów implantów ślimakowych. Jestem przede wszystkim psychologiem, psychoterapeutą, więc pracuję też w Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO i tam rzeczywiście zajmuję się wieloma rzeczami, od takiej indywidualnej psychoterapii i prowadzę psychoterapię w polskim języku migowym, więc to jest, myślę, coś, co wyróżnia pewnie moją pracę od pracy innych specjalistów. A w fundacji oczywiście terapia indywidualna, diagnozy dzieci. Przez wiele lat prowadziłam zajęcia takie ogólnorozwojowe dla dzieci, ale też grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży. W tej chwili bardziej skupiam się na rodzicach i prowadzimy w taki sposób ciągły grupę wsparcia dla mam. Właściwie było dla rodziców, ale wyszło na to, że są same mamy, więc wyszło w praktyce, że to są mamy. Miałam też okazję pracować w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przez wiele lat pracowałam w poradni Polskiego Związku Głuchych, więc rzeczywiście tych doświadczeń jakby z różnych stron kontaktu rodzica, dziecka z instytucjami zajmującymi się wsparciem mam dużo. Nie bez znaczenia na pewno jest też to, że ja jestem osobą niesłyszącą, to znaczy na prawe ucho tak właściwie nic nie słyszę, noszę aparat, ale tak powiedziałabym bardziej profilaktycznie niż dla korzyści. Natomiast na lewym uchu mam już w tej chwili głęboki niedosłuch, więc to też się zmieniło. Natomiast rzeczywiście chcę Państwu powiedzieć, że może dla dorosłych ma to mniejsze znaczenie, ale dla młodzieży ma to bardzo duże znaczenie. Oni bardzo chętnie mnie dopytują o to, jak ja słyszę, jak sobie radzę w sytuacjach trudnych przede wszystkim, bo one są tutaj takie, powiedziałabym, najbardziej znaczące. I nie ukrywam, że tak, te moje osobiste doświadczenia też gdzieś rzutują na to, w jaki sposób pracuję. A ponieważ pracuję już długo, to mam już takie doświadczenie, że takie osoby, które kiedyś do mnie trafiały w takich nosidełkach 3-miesięczne, małe bobasy, w tej chwili mają po 20 parę lat i przychodzą z własnymi dziećmi. Więc mam okazję zobaczyć w takiej dłuższej perspektywie czasowej, prawda, jak się, że tak powiem, może potoczyć los osoby, która kiedyś gdzieś tam miała ze mną do czynienia. Więc jest to bardzo przyjemne, przyznam. Super, fajnie. Dziękuję bardzo za przedstawienie, za tę historię. Zaciekawiło mnie i myślę, że może kilka osób zaciekawić to. Jak pani słyszy teraz? W jaki sposób pani rozmawia przez komunikator i tak jak pani powiedziała, tutaj niedosłuchu, tutaj już pogarszającym się słuchu, rozmawiamy płynnie i w sumie jest pani na bieżąco, bez tłumaczenia języka migowego. Jak pani to robi? Ja mam 2 ekrany w tej chwili. Na jednym ekranie jest pan, a na drugim ekranie mam translator. Okej, super. Ja jestem sprytna, może nie tak, ja już jestem mocno dorosła. Nie chciałabym się tutaj może konkretnie dzielić moim wiekiem, ale taką umiejętność obsługiwania siebie ćwiczę już od bardzo wielu lat, także jestem jedną z osób, które ma szeroki wachlarz możliwości. Akurat jeśli korzystamy z technologii, to naprawdę w tej chwili jest mnóstwo programów, które nam to ułatwiają, ale tak w życiu, jak jestem na konferencji, na warsztatach, to korzystam z tłumaczenia. Proszę o obecność tłumacza polskiego języka migowego. Super. Pani Dominiko, w związku z tym, że technikalia nie są naszym głównym tutaj powodem spotkania, tylko chciałbym skorzystać z pani wiedzy jako psycholog doświadczonej, to może przejdźmy na te tematy, dobrze? Więc chciałbym zapytać, wiemy, że bobas, dziecko, które się rodzi, praktycznie w pierwszych dobach po narodzinach zostaje poddane badaniu przesiewowemu. No i teraz pytanie, to jest dobrodziejstwo?
super, że są te badania, ale mogą się one okazać trudnym momentem dla rodziców. I teraz jak pani ten temat postrzega? Ma pani doświadczenia, rozmowy z rodzicami w tym momencie już? To ja bym powiedziała tak, że ja na powszechne przesiewowe badania słuchu u noworodków patrzę jako coś rzeczywiście bardzo dobrego od strony takiej medycznej, tak, bo myślę, że mało osób o tym wie, że my jesteśmy naprawdę bardzo dobrze zorganizowanym krajem, jeśli chodzi o przesiewy i że to inne kraje czerpią z nas, z naszego doświadczenia, z naszego dorobku tutaj w tej dziedzinie. I powiedziałabym, że od strony medycznej jest to coś niezwykle cennego, bo możemy naprawdę bardzo wcześnie po pierwsze zdiagnozować, a po drugie zaoferować jakiś rodzaj wsparcia, tak? Zarówno dziecku, jak i jego rodzinie. I to jest w ogóle bezapelacyjne, to jest świetne. Natomiast tak, ja jako psycholog zawsze widzę drugie dno. Tak? I chciałabym Państwu powiedzieć, że z takiej psychologicznej perspektywy te przesiewowe badania słuchu, one są bardzo wcześnie. To znaczy, jakbyśmy mieli sobie to tak zobrazować, no to mamy taką młodą mamę, młodego tatę, którzy są po okresie dowiedzenia się, że zostaną rodzicami, są przez te 9 miesięcy, tak jakby osadzają się w tej roli, wyobrażają sobie to dziecko, jakie ono będzie, co będzie miało po bratusie, co po mamusi, prawda, jakie będzie miało talenty, co będzie robiło z tymi rodzicami, więc jakby rodzice tak naprawdę w tym takim procesie stawania się rodzicami mają bardzo pozytywne wyobrażenia, tak? Zarówno o dziecku, jak i o sobie. I tutaj czerpiemy oczywiście też z własnych doświadczeń, tak? Każdy z nas powie, no ja na pewno nie będę tak jak moja mama albo tak jak mój tato. I to jest dobre. I to jest oczywiście bardzo, bardzo takie pozytywne, dobre. Ja myślę, że też takim ważnym momentem dla rodziców jest wybór imienia, prawda? Albo to są jakieś rodowe, prawda, przekazy, że tam po babci, po dziadku, albo jakieś symboliczne, tak, wyszukujemy. A czasami chodzi o to, żeby ono było po prostu ładne. No w każdym razie to jest taki cały proces, prawda? No i potem jest poród i poród dla kobiety też jest takim doświadczeniem trudnym, bo nawet jak się chodzi do szkoły rodzenia, wydaje się do tego przygotowanym, to samo doświadczenie jest po prostu bardzo indywidualnym doświadczeniem i no, nie będziemy ukrywać, związane z bólem, tak? Bólem, ze zmianami fizjologicznymi i tak naprawdę w momencie, kiedy już mamy to dziecko, tak? Jesteśmy z nim 2 dni tak naprawdę, to jeszcze stajemy się tą mamą i ta nasza fizjologia, i karmienie piersią, i w ogóle zajmowanie się tym małym szkrabem, to jest duże wyzwanie, tak? Jakby każdy rodzic się z tym oswaja. No i tutaj przychodzą te przesiewowe badania słuchu i się okazuje, że coś jest nie tak, prawda? Że wklejka jest do kontroli, trzeba się tym zająć, pojawia się jakiś rodzaj ryzyka, że moje dziecko nie słyszy. I ten moment jest dla rodziców bardzo straszący. Rodzice bardzo, jak opowiadają, to rzeczywiście ten moment od tego badania w szpitalu do tego ponownego badania, na które są kierowani, żeby potwierdzić, czy to dziecko słyszy, czy nie słyszy, wspominają zawsze źle. Tak, no bo pojawiają się różne czarne scenariusze, zaczyna się szukanie w głowie, co ja w ogóle na ten temat wiem. A przeciętny rodzic na temat społeczności osób głuchych, polskiego języka migowego ma bardzo znikomą wiedzę. To naprawdę chyba, że ktoś faktycznie miał w szkole, w klasie, gdzieś tam w rodzinie kogoś, prawda, to wtedy łatwiej się odnieść, ale przeciętny rodzic nic na ten temat nie wie. I to jest, ja bym powiedziała, ten moment taki bardzo kluczowy, bo ta informacja wchodzi też w tą relację między rodzicem a dzieckiem, że w jakiś sposób, też trzeba o tym powiedzieć głośno, to zakłóca i jest źródłem stresu. I my w psychologii mamy taką koncepcję, ona się bardzo ładnie nazywa, taka poznawczo-fenomenologiczna koncepcja stresu Lazarusa i Folkman, ale ona jest o tyle przydatna, żeby zrozumieć, co się dzieje z rodzicami. To jakby w jakiś sposób mogą zareagować na ten stres, że ich dziecko nie słyszy. I tam mamy takie jakby 3 kategorie tej reakcji. Pierwsza kategoria to jest poczucie krzywdy, straty. I ona jest związana z takimi emocjami jak przede wszystkim smutek, żal, złość, ogromne martwienie się.
Dlaczego? No bo jeżeli przeżywamy stratę, to znaczy, że coś się dokonało, prawda? Czyli coś już straciliśmy bezpowrotnie. My ludzie mamy w swoim doświadczeniu straty takie, choćby, nie wiem, u małych dzieci strata rysunku, długopisu, tak? Ale też zwierzaka, potem jako dorośli też tracimy różne ważne dla nas relacje. W związku z tym to doświadczenie straty jest na każde. Bardzo łatwo jest wejść w to doświadczenie straty. Natomiast tutaj w tym kontekście to trzeba pamiętać, że to doświadczenie straty będzie związane z takimi psychologicznymi wartościami. Czyli choćby na przykład dobrą samooceną, czyli co kobieta myśli o sobie jako o mamie, która urodziła niesłyszące dziecko, co jej to robi, naprawdę, tak? O takiej wysokiej ocenie społecznej, tak? My się chwalimy dziećmi, prawda? Wysyłamy do znajomych te SMS-y, prawda? Tam urodziło się dziecko, opisujemy, ile ma centymetrów, ile waży, prawda? Chwalimy się. Tak jest. Tak. Pani Dominiko, jeśli mogę przerwać, bo chciałem jeszcze zwrócić uwagę tutaj przy okazji na taki aspekt historyczny, że wcześniej, zanim mieliśmy tę epokę badań przesiewowych, to jednak rodzice dowiadywali się w 2., 3., 4. roku życia dziecka. I tutaj po prostu wrzucali to na karby tego, że dziecko jest nieposłuszne, no, rozwija się, ono też nie było w komunikacji takiej pełnej, w związku z tym dosyć późno się dowiadywali. Więc tutaj te badania przesiewowe dają nam informacje, ale troszeczkę nawiązując do tego, o czym teraz pani zaczęła mówić, chciałem zapytać, jak pani to widzi? Czy taka diagnoza, czy ten wynik badania jest wyzwaniem? Czy rodzice widzą to jako wyzwanie bardziej, czy jako zagrożenie dla dziecka, dla rodziny, właśnie dla tych relacji? Jak to można opisać według pani doświadczenia? Znaczy, ja myślę sobie, że to jest dokładnie tak jak w koncepcji, to znaczy albo rodzice spostrzegają to, co ich spotkało jako krzywdę, stratę, albo właśnie jako zagrożenie, albo jako wyzwanie. I w zależności od tego tak naprawdę, ile mają własnych zasobów osobistych, ale też w zależności od tego, jakie mają wsparcie społeczne, bo ono też jest ważne. Tak, ja trzeba mówić, że przy tej krzywdzie, stracie, to tak naprawdę tracimy takie wartości psychologiczne, czyli własną samoocenę, zastanawiamy się nad tą oceną społeczną, jak zostaniemy ocenieni, ale też rodzice tracą takie wyobrażenie idealnego dziecka. Tu już nie ma jakiegoś ideału, trudniej dążyć do tego ideału. Jeżeli chodzi o to spostrzeganie jako zagrożenia, to zagrożenie będzie się różniło od straty tym, że zagrożenie nie jest dokonane. Zagrożenie to jest coś, co my przewidujemy. Jasne. Tak? A jeżeli coś przewiduje, że może, tak, że jakby to, co się wydarzyło, czyli moje dziecko nie słyszy, to może wpłynąć choćby na to, jak ono będzie siebie postrzegało, albo to może wpłynąć na to, jak rówieśnicy będą je spostrzegać, to może wpłynąć na to, jakie ono będzie wiodło życie, to my mamy taką tendencję, żeby unikać zagrożeń. W związku z tym rodzice, którzy spostrzegają wadę słuchu u dziecka jako zagrożenie, bardzo mocno się zmotywują do tego, żeby coś z tą sytuacją zrobić, tak? Czyli zaczną poszukiwać informacji, będą szukali oczywiście wszystkich możliwych sposobów na to, żeby ten słuch w jakiś sposób u dziecka odzyskać, przywrócić, no jak to zwał, tak zwał. I trzeba przyznać, że obecnie medycyna ma dużo do zaoferowania. Jeśli rodzice chcą, no to oczywiście jest procesowanie, są operacje słuchowe, jeśli to jest bardzo głęboki niedosłuch, to oczywiście są implanty ślimakowe, ale też niedosłuch ma różne podłoża, w związku z tym mamy implanty zakotwiczone Bacha. No, medycyna rzeczywiście, tak, już nie będziemy wchodzić w detale, ale ona ma dużo do zaoferowania. I tacy rodzice, którzy będą spostrzegali trudność słyszenia dziecka jako zagrożenie, oni rzeczywiście bardzo mocno się zmotywują do tego, żeby to zagrożenie zniwelować. W związku z tym skorzystają z dobrodziejstwa medycyny i skorzystają też oczywiście z dobrodziejstwa rehabilitacji. Jedyną różnicą tak naprawdę między, bo pan powiedział o wyzwaniu, taką podstawową różnicą między zagrożeniem a wyzwaniem jest to, że w wyzwaniu oprócz tych emocji takich trudnych, prawda, czyli lęku, obawy, niepokoju, to też emocje pozytywne. Wyzwanie to jest coś takiego, gdzie mamy jeszcze dużo nadziei, dużo takiego, ja bym powiedziała, takiego zapału, nie? Gdzieś tam czasami jest jakiś rodzaj ekscytacji, tak? Gdzieś tam jest trochę radości w tym wszystkim, że jakby wyzwanie od zagrożenia będzie się różniło tym, że tam będzie dużo więcej spokoju, i dużo więcej radości. W związku z tym rodzice, którzy spostrzegą tą wadę słuchu jako wyzwanie, im będzie się łatwiej cieszyć
z tego, że są rodzicami, będzie im się łatwiej zaangażować w relacje z dzieckiem, tak? Bo tam będzie bardzo dużo nadziei na to, że nieważne co się wydarzy, i tak z moim dzieckiem będzie wszystko dobrze. Tak? W zagrożeniu to dobrze, ono jest mało uchwytne. Dobrze dopiero będzie, jak my się postaramy o to, żeby było dobrze. Rozumiem. Tak? Dobrze, Pani Dominiko, to przejdźmy może właśnie do tego aspektu, żeby naszym słuchaczom, rodzicom może podpowiedzieć, jak mieć takie nastawienie, że jest to wyzwanie, że powinniśmy podjąć to wyzwanie, ale jakie mamy narzędzia, jakie mamy możliwości? Wspomniała Pani o tym, że medycyna jest bardzo rozwinięta, że są już technologiczne i techniczne możliwości, żeby wspierać rozwój takiego dziecka. Natomiast chciałem zacząć może od tego, co my możemy, jeżeli mamy takie dziecko, jak powinniśmy pomyśleć o tym, że edukacja, że rozwój. To znaczy, tutaj chciałbym połączyć niejako dwa podejścia. Po pierwsze, jak my jako rodzice, którzy mają dziecko niedosłyszące, niesłyszące, powinniśmy pomyśleć o tym, jak je rozwijać, w jakim kierunku je popchnąć, ale po drugie, jak pewnie Pani widziała wiele przypadków, jak dziecko, które zostało w jakiś sposób pokierowane, prawda, no bo to jest decyzja rodziców, a mówimy o tym, że narzucamy w pewnym sensie, nawet dosłownym, to, czy dziecko będzie migało, czy dziecko będzie zaimplantowane, czy dziecko będzie w szkole masowej, tak zwanej publicznej. I jak Pani widzi te dwa podejścia? To znaczy, że rodzice powinni dosyć szybko zdecydować już w maleńkości o kierunku, a jak Pani widzi tych, o których Pani wspomniała, że są 20-latkami, przychodzą z własnymi dziećmi i jak oni czują, że zostali na tę drogę postawieni, że oni tę drogę przeszli. Czy to się łączy? Czy mają jakieś pretensje? Czy są zadowoleni z tego? Jak Pani to postrzega? Ojej, znaczy jeśli chodzi o moje doświadczenia, to oczywiście są różne. Ja bym powiedziała tak, Pan powiedział o tym, kiedy podejmujemy decyzję. Rodzice, właśnie w związku z tym, że mamy te przesiewowe badania słuchu, to rodzice decyzje podejmują bardzo szybko. Jak ja zaczynałam, to nie implantowaliśmy dzieci poniżej 3 roku życia. W tej chwili rekomendacja jest taka, żeby dziecko w granicach 1 roku życia miało najlepiej 2 implanty. Tak? W związku z tym przez te 20 lat te kryteria kwalifikacji do implantów, one się bardzo mocno zliberalizowały i ta granica wiekowa bardzo mocno się przesunęła. W związku z tym ja bym powiedziała, że ten 1 rok życia dziecka jest niezwykle trudny dla rodziców, bo on obfituje rzeczywiście w decyzje. Tak? No bo tak, trzeba potwierdzić po przesiewach, trzeba potwierdzić, czy rzeczywiście ta wada słuchu jest. Potem trzeba wybrać jakiś ośrodek, tutaj konkretny, medyczny, który będzie się jakby tym dzieckiem naszym opiekował, tak? Czyli tam będą badania, tam będzie dobór aparatów słuchowych i oczywiście, jeżeli to jest głęboki niedosłuch, to pewnie w którymś momencie padnie sugestia, żeby poddać się kwalifikacji do implantu ślimakowego. Chcę Państwu powiedzieć, że nie spotkałam rodziców, dla których decyzja o wszczepieniu implantu byłaby łatwa. To jest operacja, to jest bardzo małe dziecko. To są obawy właśnie o tą przyszłość, prawda? Czy jak dziecko będzie myślało o rodzicach. Oczywiście jest obawa o to, czy z tym implantem będzie wszystko w porządku. Tak? Trzeba pamiętać, że w medycynie wszyscy podpisujemy zgody na operację i proszę mi wierzyć, że zgoda na wszczep implantu ślimakowego ma 4 strony i tam drobnym maczkiem wypisane są wszystkie możliwe powikłania, łącznie ze zgonem na końcu. Więc rodzic, który czyta tą zgodę, nie ma takiego rodzica, który nie byłby przestraszony i nie miał jakby świadomości powagi tej decyzji. Ta decyzja jest rzeczywiście bardzo taka, powiedziałabym, strasząca też. Natomiast rodzice też, wiecie Państwo, to jest taka motywacja prawda? Czyli to, że rodzice słyszący, ale zaraz chwilę powiem też 2 zdania o rodzicach niesłyszących. To, że rodzice słyszący chcą, żeby ich dziecko komunikowało się z nimi fonicznie, tak? Czyli żeby ta komunikacja była taka, powiedziałabym, naturalna w cudzysłowie. Dla mnie jest oczywiste, że mam dziecko i chcę się z nim swobodnie komunikować. To, że rodzice do tego dążą, nie myślę sobie, że to jest naturalne.
Natomiast jeśli chodzi o rodziców niesłyszących, bo przecież mamy bardzo duże grono rodziców niesłyszących, którzy przychodzą ze swoimi głuchymi dziećmi i oni też chcą, żeby ich dzieci słyszały. Dlaczego? Bo chcą, żeby miały jakby swobodną komunikację z większością społeczeństwa. Tak? Rodzice niesłyszący mają też swoje doświadczenia, bardzo różne, wynikające z tego, że na przykład nie są w stanie być samodzielni. Taką główną, naprawdę powtarzającą się właściwie we wszystkich rozmowach kwestią jest samodzielność, że rodzic, który nie słyszy, miga, bardzo potrzebuje. Musi na 3 dni wcześniej zawsze zgłosić potrzebę tłumacza na przykład. Tak. Nie chcą, żeby ich dziecko jakby było w ten sposób jakby uwiązane, tak? W jakiś sposób miało utrudniony dostęp do komunikowania się. Także ja myślę sobie, że zawsze ta motywacja jest taka, żeby dziecku dać coś dobrego. Tak? To zawsze jest, właściwie rodzice z miłości, tak? Chcą jak najlepiej dla swojego dziecka i to jest dla mnie oczywiste. Ale w tym pierwszym roku, zobaczcie Państwo, wybór ośrodka medycznego, tak? Czyli takiego, które będą mieli kontakt z lekarzami. Ja bym bardzo chciała, żeby rodzice mieli odwagę w takim wybieraniu ośrodka, w którym będą się dobrze czuli. Przyznam, że aż tak czasami jak słucham, to nie wiem, zastanawiam się, bo ludzie idą do ośrodka, w którym się źle czują, w którym są niezaopiekowani, prawda? Pani Dominiko, to jeszcze pół kroczku, jakbyśmy mogli się cofnąć. Czy jeżeli ja dobrze rozumiem, to rodzice dostają po badaniu diagnozę, rozumiem, że mogą liczyć na jakąś podpowiedź jeszcze w szpitalu, jakie są kierunki, gdzie powinni się udać, bo mówimy o badaniu, o tym, jak oni się czują i mówimy o tym, że muszą podjąć decyzję. Czy oni mają listę jakąś placówek, do których mogą się zgłosić? Czy te placówki mają określone specjalizacje w zależności od tego, jakie podejmą decyzje, czy oni po prostu muszą obejrzeć na przykład nasz odcinek, żeby wiedzieć, że jest coś takiego jak placówka, że nie ma tej wiedzy tak ogólnej i dostępnej. Jak Państwo zobaczycie sobie ideę powszechnych przesiewowych badań słuchu, to tam są ośrodki rozpisane na 2., 3. poziom referencyjny. Teoretycznie powinno to dobrze działać, czyli taki rodzic, u którego została potwierdzona, znaczy nie rodzic, tylko dziecko, którego została potwierdzona wada słuchu, powinno zostać pokierowane dalej. Tyle w teorii. W praktyce bywa różnie. Wszędzie są tylko ludzie. Teoretycznie rodzice powinni dostawać, tak jak Pan powiedział, taką kompleksową informację co do tego, gdzie mogą odzyskać pomoc. I część rodziców taką informację dostaje. Natomiast nie wszyscy, chociaż powinno być to standardem. Tak, zgadzam się, że powinno być standardem, natomiast bywa różnie. Dobrze, to przepraszam za to wtrącenie, natomiast wróćmy do tego, że znajdują się w tej placówce, w tym ośrodku i co za pomoc mogą tam uzyskać? Gdzie tutaj jest wsparcie w przypadku podjęcia różnych decyzji, prawda, że implantujemy, nie implantujemy, jak to działa? Już Państwu wyjaśniam. Trochę jest tak, że placówki medyczne są wyspecjalizowane, to znaczy prawdopodobnie będzie tak, że będziecie Państwo w innym miejscu zaopiekowani, jeśli chodzi o protezowanie słuchu w aparaty słuchowe. I w tej chwili, jeżeli chodzi o same punkty dobierania aparatów słuchowych, to jest ich dość dużo i właściwie w każdym większym mieście można takie, prawda, do takiego punktu się udać. I tam oczywiście, ponieważ to są jednocześnie punkty sprzedające, to one marketingowo bardzo dobrze sobie radzą. To znaczy tam są broszury, informacje o tych aparatach słuchowych. Oczywiście przy małych dzieciach trzeba pamiętać o tym, że uszy bardzo szybko dziecko rośnie, w związku z tym uszy też rosną, małżowina się rozrasta, w związku z tym rodzice rzeczywiście często są w tych punktach, bo muszą dobierać nowe wkładki. Tak, bo te wkładki bardzo szybko przestają jakby pełnić swoją funkcję. Mówimy brzydko, piszczy aparat, prawda? A tu chodzi o to, że ta wkładka jest nieszczelna i to jest rzeczywiście duży dyskomfort dla dziecka, dla otoczenia, jak ten aparat wydaje dźwięki. W związku z tym rodzice mają dość częsty kontakt z tym punktem protezowania. I na ogół jest też tak, że te punkty protezowania, ale też za chwilę o tym zaczniemy rozmawiać o ośrodkach rehabilitacji, bo punkty protezowania nie zajmują się rehabilitacją. One, tak jak powiedziałam, mają wąską specjalizację, zajmują się dobieraniem tych aparatów słuchowych, odpowiednim ich ustawieniem, właśnie dbaniem o to, żeby te wkładki odpowiednio były dopasowane. I teraz jakby z tych punktów na ogół w którymś momencie idzie informacja o tym, że
te aparaty, one oczywiście coś dają, ale prawdopodobnie implant mógłby zaoferować coś więcej. I wtedy, no w tej chwili już mamy sporo miejsc tak naprawdę, bo kiedyś to w 2 miejscach tylko w Polsce można było implantować. Ja nie będę mówiła, gdzie, nie chcę tutaj robić spoilerów. Tak, jasne. Tak, natomiast są miejsca już właściwie w każdym większym wojewódzkim mieście. Są szpitale, w których można dziecko zaimplantować i ma to swoją bardzo dobrą stronę. To znaczy rodzice nie muszą jechać przez pół Polski na dopasowanie procesora mowy, na te jakby konsultacje, ponieważ trzeba pamiętać, że po wszczepie implantu ślimakowego trzeba do tego ośrodka dojeżdżać. I to jest czasami taka, no powiedziałabym, dość duża wyprawa. W związku z tym, jeśli można przejechać 50 km zamiast 350 z małym dzieckiem, to naprawdę ma ogromne znaczenie. I znowu, klinika, która zajmuje się wszczepami implantów ślimakowych, oczywiście kwalifikacja, oczywiście sama operacja, potem jakby ustawianie tego procesora mowy, wymiana tych procesorów, bo co 5 lat ten procesor trzeba wymienić. I można powiedzieć, że wtedy jakby wiążemy się z tym miejscem, w którym dziecko zostało zoperowane, no właściwie już na całe życie tego dziecka, potem już dorosłego, tak? No bo ono w tym miejscu już będzie do końca życia sprawdzało działanie tego urządzenia. Więc to też ma znaczenie, jakie to jest miejsce, czy tam się naprawdę dobrze czujemy. Można oczywiście zmienić miejsce i chciałabym tutaj to absolutnie zdementować. To nie jest tak. Pamiętajcie Państwo proszę, że to jest usługa w ramach NFZ-u. W związku z tym, jeżeli jesteście w jakimś miejscu, w którym z jakiegokolwiek powodu, no nie wiem, coś tam się wydarzyło, nie czujecie się dobrze, macie prawo to miejsce zmienić. Więc tutaj taki duży wykrzyknik, bo ciągle słyszę o tym, że nie można. Można. Natomiast trudność polega na tym, że placówki medyczne właśnie zajmują się tą stroną, powiedzielibyśmy, medyczną, a co z rehabilitacją? Właśnie. I z tym bywa już różnie i muszę Państwu powiedzieć, że akurat w tych dużych wojewódzkich miastach prawdopodobnie znajdziecie Państwo albo poradnię, która się tym zajmuje. Polski Związek Głuchych ma jeszcze swoje poradnie, które funkcjonują, ale są też takie placówki typu fundacja, stowarzyszenia zakładane przez rodziców i to są miejsca, które Państwu bardzo gorąco polecam, ponieważ to robią rodzice dla rodziców i to Super. trochę działa inaczej niż standardowa poradnia pod NFZ-em, która po prostu ma bardzo konkretny koszyk świadczeń, więc pewnie możecie Państwo dostać większą elastyczność i większe bogactwo oferty w tych NGO-sach albo tego typu organizacjach stworzonych przez rodziców. I teraz jakby zobaczcie Państwo, co się dzieje. Mamy małe dziecko do 1. roku, czyli tak, mamy punkt dopasowywania aparatów, mamy klinikę, w której dziecko jest kwalifikowane, no i mamy to 3. miejsce, w którym dziecko jest rehabilitowane. Więc zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców jest to ogromny wysiłek organizacyjny, ale też relacyjny. Bo to jest coś, o czym w ogóle się nie mówi, że my z każdym z tym specjalistą wchodzimy w jakąś relację i placówki, w których ja pracowałam i pracuję, rzeczywiście kładą duży nacisk na to, żeby to były takie bardzo pozytywne relacje, żeby ta rehabilitacja odbywała się poprzez zabawę, z taką dość dużą uważnością na potrzeby dziecka i rodziców. I chyba zachęcałabym Państwa do szukania właśnie takich miejsc. Pewnie zaraz będzie gdzieś tam dalej kwestia tego, jak tą rehabilitację sobie zorganizować, żeby ona była adekwatna. Natomiast chciałabym, żebyście Państwo przy wyborze takiego miejsca rehabilitacji wzięli pod uwagę ofertę. To znaczy warto skorzystać z takiego miejsca, w którym dziecko będzie mogło mieć zarówno logopedę, jak i pedagoga, jak i psychologa, jak i zajęcia grupowe, żebyście Państwo nie musieli być pod opieką kilku takich miejsc, bo to bardzo obciąża Państwa jako organizatorów, bardzo obciąża dzieci i tak jak mówiłam, wchodzimy w tak zwany stres relacyjny. Dziecko ma 5 logopedów, każdy jest inny, każdy oczekuje czegoś innego i każde dziecko ocenia, o czym zapominam. W związku z tym ten stres relacyjny, on też ma znaczenie. Fajnie, że Pani teraz powiedziała o dziecku, bo do tego chciałem zmierzać. Mówimy o rodzicach, o decyzji rodziców, o informacji, wiedzy i właśnie jakiejś decyzji na podstawie tego, którą powinni podjąć.
A chciałbym zapytać teraz o dzieci. Jak one się czują od początku, od maleńkości? Wiadomo, zostają w jakimś sensie zaproszeni do tej ścieżki, tej drogi, ale jakie są ich relacje według Pani doświadczeń? Czy to, że w znaczeniu dosłownym mają jakąś tożsamość narzuconą, czyli że albo mają uczyć się języka migowego. Język, jak wiemy z dostępnych dosyć szeroko źródeł, no, buduje ich tożsamość. Oni są wtedy w tym środowisku, w tej kulturze głuchych. Czy z kolei implanty i jak relacje tych dzieci, później już dorosłych. Jakby pani mogła o tym powiedzieć, o no jednak głównej sprawie. Myślę, że rodziców też to bardzo zainteresuje, no bo to jest później już wynik tych naszych decyzji, prawda? Mhm. Mhm. Ja bym powiedziała tak. Droga każdego dziecka będzie trochę inna. Jasne. I będą się na nią składały różne czynniki. Jeden to jest oczywiście taki, na ile te urządzenia, które wspomagają słyszenie, są efektywne w komunikacji. Ponieważ mamy bardzo dużą część dzieci, i chciałabym to podkreślić, że 80-90% tych naszych dzieci, które mają urządzenia wspomagające słyszenie, słyszą na poziomie swoich słyszących rówieśników. Czyli dziecko z 2 implantami funkcjonalnie słyszy tak jak osoba słysząca. W związku z tym można powiedzieć, że te urządzenia spełniają swoją funkcję i pozwalają się swobodnie komunikować. Oczywiście jest gwiazdka, tak? Ponieważ ja zawsze mówię rodzicom, że Pana Boga jeszcze nikt nie podrobił. I to są cudowne urządzenia, ale w hałasie, w pogłosie, w trudnych warunkach akustycznych już ta jakość słyszenia nie jest taka optymalna, jakbyśmy sobie tego życzyli. W związku z tym zawsze ja mówię, że tam jest taka gwiazdka, chociaż jak Państwo będziecie czytać wyniki badań, zwłaszcza ośrodków, które zajmują się implantacją, no to usłyszycie, że to są dzieci funkcjonalnie słyszące i w ogóle nie mają żadnych trudności życiowych, tak? Gwiazdka. I co chciałabym powiedzieć o tych dzieciach? To znaczy, my mamy takie doświadczenie, że te dzieci, które rzeczywiście bardzo dobrze słyszą, one są w terapii dość krótko. A w takim sensie, że one nie potrzebują tak bardzo dużego wsparcia. One czasami, właściwie tak uczciwie rzecz biorąc, my się staramy, żeby one na etapie przedszkola poszły już swoją drogą, tak? Czyli jakby, żeby to ograniczać tą ilość terapii. Dlaczego? Ponieważ ta terapia też się w dziecku zapisuje. To nie jest obojętne. Dziecko też wie o sobie, prawda, że ono wymagało wsparcia, albo że to korzysta z tego wsparcia, że samo nie mogło się czegoś nauczyć, tylko że ktoś się czegoś uczył. W związku z tym generalnie staramy się, żeby tej takiej rehabilitacji było jak najmniej. W takim sensie czasowym, tak? Ja nie mówię, że jak najmniej godzin terapii, bo to jest trochę co innego, ale żeby jakby jak najmłodsze dzieci mogły już kończyć tą rehabilitację w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, ale, i tu znowu gwiazdka, staramy się bardzo, ja jestem orędownikiem właśnie takiego podejścia i wiem, że na przykład w mojej fundacji, w której ja pracuję, Fundacji Echo, tak jest, staramy się, żeby te dzieci nadal miały kontakt ze swoimi rówieśnikami. Czyli oferujemy dużo zajęć grupowych, czasami są to tak zwane nocowanki, czyli spotkania nawet raz w miesiącu, ale takie dłuższe, choćby po to, żeby dzieci mogły się poczuć takie same. Co to znaczy? Jak dziecko z 2 implantami chodzi do szkoły takiej masowej, blisko swojego miejsca zamieszkania, bardzo często jest jedynym dzieckiem niesłyszącym w szkole. I to je wyróżnia. I trudno mu porozmawiać z rówieśnikiem, który słyszy o tym, że znowu coś źle usłyszało, albo znowu się przesłyszało, tak? Ktoś o niebie, a nasze dziecko usłyszało o chlebie. Się pomyliło, że ma jakieś trudności związane z tym, że nie słyszy. W związku z tym te grupowe zajęcia są po to, żeby te dzieci mogły ze sobą o tym porozmawiać i one rzeczywiście świetnie się wymieniają informacjami, świetnie wymieniają się sposobami, jak sobie radzić w jakich sytuacjach, ale też odreagowują emocjonalnie, wiedzą, że to nie jest nic niezwykłego, po prostu osoby, które tak funkcjonują, jak one tak mają. W związku z tym to poczucie jestem taki sam jak inni jest niezwykle ważne właśnie dla kształtowania tożsamości. Większość tych dzieci ma taką tożsamość, ja bym powiedziała, na własnych zasadach. One potrafią bardzo dobrze czerpać z
kontaktu z dziećmi słyszącymi, świetnie czerpią kontaktu z tymi innymi dziećmi, które są implantowane i mówią, ale w grupach mamy też dzieci migające, więc one bardzo chętnie bardzo chętnie uczą się języka migowego. Zresztą w fundacji też mamy taką politykę, że rodzice mogą się uczyć, są kursy dla rodziców, są też kursy dla dzieci. Dzieci to jest w ogóle odrębny temat, bo one naprawdę szybko się uczą. One się uczą spontanicznie, a już jak się uczą w grupie, zwłaszcza zakazanych słów, to po prostu idzie momentalnie, prawda? Albo takich słów, które dla nich mają jakieś tam znaczenie, więc dzieci bardzo chętnie uczą się języka migowego. Co więcej, dzieci nie mają uprzedzeń, to znaczy dopóki dziecko nie usłyszy od kogoś dorosłego, że polski język migowy jest czymś złym, gorszym, nie takim jak trzeba, to ono tego nie wie. W powyższym dzieci mają bardzo pozytywny stosunek do polskiego języka migowego. One się go chętnie uczą. Prawdą jest też to, że oczywiście dzieci mają też różne predyspozycje do nauki tego języka. I są dzieci, którym to idzie łatwiej, a są dzieci, które na przykład mają zaburzenia lateralizacji, tak? I ciągle myją prawą z lewą i te znaki im trochę trudniej zamykać. Więc tutaj takie naturalne, bym powiedziała, pojawiają się procesy. Są też takie dzieci, które z różnego powodu nie korzystają efektywnie z implantu, to znaczy słyszą dźwięki, ale nie rozumieją mowy. I to są takie dzieci, które dość często prowadzone są taką rehabilitacją nastawioną na rozwój mowy i w którymś momencie dochodzi do takiego feedbacku ze strony specjalistów, że to dziecko prawdopodobnie tej mowy nie rozwinie, prawda? Albo ten rozwój mowy będzie niewystarczający do takiego efektywnego komunikowania się. I wtedy na ogół to dziecko jest skierowane do właśnie placówki, na ogół są to szkoły dla dzieci niesłyszących i na ogół wprowadzany jest ten język migowy. Nie mamy jeszcze tak wielu specjalistów, którzy prowadzą rehabilitację w modelu dwujęzycznym, ale zaczynają się pojawiać, więc i wtedy idziemy tym modelem takim dwujęzycznym, choćby po to, żeby nie przegapić tych okresów sensytywnych związanych z rozwojem mowy, ponieważ tak samo jak dla języka fonicznego mamy okres sensytywny, okres krytyczny, po przekroczeniu którego to nabycie języka już nie będzie możliwe w takim pełnym tego słowa znaczeniu, tak samo jest z polskim językiem migowym, czyli to nie jest prawda, że jak dziecko nie rozwinęło żadnej mowy i nie wiem, w wieku 12 lat raptem wpadniemy na pomysł, że będziemy go uczyć polskiego języka migowego, to że ono ten polski język migowy opanuje perfekcyjnie. Nie. To jest jakby myślę sobie najtrudniejsza sytuacja, jaka może spotkać takiego młodego człowieka. Ja pracowałam, nawet miałam taką grupę właśnie takich młodych ludzi, nastolatków, bez żadnego właściwie pełnego kodu komunikacyjnego, czyli ani w języku fonicznym, ani w języku migowym i myślę sobie, że to jest coś, czego byśmy absolutnie nie życzyli nikomu. Z perspektywy psychologa muszę Państwu powiedzieć wszystko jedno, czy to jest język foniczny, czy to jest polski język migowy, byleby ukształtowało się w mózgu wszystkie funkcje odpowiedzialne za komunikację, czyli tak powiedzielibyśmy za gramatykę. Tak? Że jak te struktury odpowiedzialne za gramatykę się ukształtują, to czy one się ukształtują w polskim języku, czy w polskim języku migowym, nie ma znaczenia. Jak one są, to dziecko będzie w stanie dobrze funkcjonować. Przede wszystkim będzie miało narzędzie do opisywania sobie świata wewnętrznego. Więc jakby to jest dla nas kluczowe. Myślenie jest językowe. Wszystko jedno, czy ktoś myśli w polskim języku, czy w polskim języku migowym, byle w ten sposób myślał. No i oczywiście jest jeszcze jedna kategoria osób ze sprzężeniami, tak, z niepełnosprawnością intelektualną i tam jakby już bardzo indywidualne podejście, bo czasami to będzie polski język migowy, ale czasami to będą inne alternatywne metody komunikacji. To tutaj już pedagodzy specjalnie dobierają tą właściwą, że tak powiem, drogę. Chciałabym tylko powiedzieć o jednej rzeczy. A propos decyzji o implantacji, ja mam takie doświadczenie u późno implantowanych osób głuchych i tych posługujących się mową, i tych posługujących się polskim językiem migowym i chciałabym powiedzieć, że w jednej i drugiej grupie są osoby, które rezygnują z implantów. I świadomie wybierają niesłyszenie i chciałabym też powiedzieć głośno i wyraźnie, że to nieźle. To jest bardzo dobrze. To jest bardzo świadoma decyzja. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, myślę, że warto, żeby rodzice ją usłyszeli.
że naprawdę można być dorosłym, głuchym, nic nie słyszącym, szczęśliwym człowiekiem. Tak? Czyli jakby to nie jest tak, że trzeba mieć perfekcyjne słyszenie, żeby być szczęśliwym. Naprawdę nie. I opowiem Państwu anegdotę z mojego życia osobistego. A anegdota jest taka, że ja jak sprzątam w domu, to nie zakładam aparatów. W związku z tym odkurzam sobie i nic nie słyszę. Mój mąż wszedł do domu, woła mnie, prawda? No, nic nie słyszę. No i w końcu mój mąż taki zirytowany tam coś odłożył, chodziło mu o jakąś pomoc. Dochodzi do mnie i mówi tak, ale dlaczego ty nie masz aparatów? I ja tak na niego patrzę zdziwiona i mówię, ale ty naprawdę sądzisz, że dźwięk odkurzacza to jest coś, za co ja się dam pokroić, tak? Nie potrzebuję tego słyszeć. I to jest ta perspektywa osoby słyszącej i niesłyszącej. Ja wiem, że do tego, żeby być szczęśliwym, nie są potrzebne. Proszę mi wierzyć, tak? Więc jakby bardziej może inaczej, żeby pełni zadbać o dziecko, trzeba mu zapewnić narzędzie do komunikowania się. Oczywiście absolutnie rozumiem też trudność rodziców, którzy sami nie posługują się polskim językiem migowym, że dla nich to będzie nauka, umówmy się, egzotycznego języka. To nie jest angielski czy niemiecki, prawda? Tylko to jest język wizualno-przestrzenny, w którym te dłonie mają ogromne znaczenie. To jest trudne dla rodziców. Ja absolutnie to rozumiem i jakby rozmawiamy sobie o tym z rodzicami. Jakich dla nich to jest trudne, jak trudno im się przełamać, tak? Jak oni nie wierzą we własne możliwości, że się nauczą tego języka. To jest też w porządku. Tak? Natomiast wprowadzenie tego polskiego języka migowego wcale nie musi być czymś takim bardzo, traumatycznym. Okazuje się, że jeżeli robimy to tak naprawdę na spokojnie i dziecko się uczy i rodzic się uczy, prawda? No to mamy ten margines na błędy, mamy ten margines na to, że pewne rzeczy trzeba będzie powtarzać, że pewne rzeczy się zapomina, a poza tym się okazuje, że dzieją się różne ciekawe procesy, bo rodzice i dzieci sami sobie wymyślają znaki, prawda? Mamy te znaki domowe i one się tutaj pokazują, one się pojawiają nie tylko w rodzinach głuchych, w rodzinach słyszących też, także chcę powiedzieć, że każda z tych grup może być, jeżeli nieszczęśliwa, bo domyślam się, że niektórym będzie trudno pomyśleć w takich kategoriach, to satysfakcjonująca. I ja mogę opowiedzieć ze swojego doświadczenia z kolei, bo ja jestem dzieckiem osób niesłyszących, więc dla mnie pierwszym językiem był język migowy. Pracuję jako tłumacz języka migowego od już kilkunastu lat. Wobec tego i środowisko, i język jest dla mnie praktycznie tożsamością, ale zrobiłem takie ciekawe doświadczenie na podstawie też literatury, bo mojej córce, która urodziła się już 12 lat temu, jak ten trzeci, od samego początku, od maleńkości na przewijaku staraliśmy się stosować i komunikować bobomigami tak zwanymi. I co ciekawe, później jak zobaczyłem w literaturze, to jest to zbadane i udokumentowane, że takie dziecko półroczne rozumie 5 znaków. 9-miesięczne potrafi już 1 do 3 znaków odpowiedzieć. No i ten proces oczywiście bardzo szybko postępuje. No i co ciekawe, maleńkie dziecko na przewijaku, które praktycznie można powiedzieć, że komunikację ma taką, że się uśmiecha, płacze, ewentualnie rusza się. Na znaki mama, tata reaguje uśmiechem na przykład. I faktycznie jak w książce w wieku 9 miesięcy na przewijaczku leżąc moja córka mówi tata. Nie wiem, czy to już było jakiś przekaz myśli. Natomiast proszę mi uwierzyć, w wieku 2 lat moja córka potrafiła zamigać i dokładnie, świadomie użyć 200 znaków języka migowego, a wyraźnie powiedzieć, tak żeby zrozumiało to otoczenie, koło 30 słów. Więc to jest bardzo fajne, to trochę abstrahując od głównej myśli, o której rozmawiamy, ale też wszystkich i słyszących, i osoby, które jakkolwiek zainteresują się tematem, proszę spróbować, bo to jest fascynująca droga i myślę, że nie ma na tym żadnej straty. Ja bym powiedziała, ja mam takie doświadczenie zajęć grupowych, gdzie wchodzą mamy słyszące ze swoimi dziećmi, mamy niesłyszące ze swoimi dziećmi i 2-latki właśnie. Takie bąbelki, które dopiero zaczęły chodzić tak naprawdę.
najcudowniejszym dla mnie widokiem właśnie zawsze było to, jak te maciubki głuche migają do swoich głuchych mam. Jak te maleńkie rączki się układają. I ja pamiętam, mimo to, że ja się uczyłam już jako nastolatka języka migowego, ale patrzenie na te znaki, jak dzieci je wykonują, zwłaszcza, że to jest ten dziecięcy język i czasami ja nie mogłam zrozumieć, ale te mamy świetnie rozumiały, co dzieci do nich mówią i widziałam zdziwienie tych mam słyszących. To jest dokładnie to, o czym pan powiedział, że zanim dojrzeje aparat artykulacyjny, musimy poczekać. My tak naprawdę komunikowania się takiego w pełni oczekujemy od 3-latka. Natomiast dziecko głuche, rodziców głuchych może sobie dużo szybciej na ten komfort komunikacji z rodzicem pozwolić. Także nie, myślę, że to jest, ale w ogóle ja bym bardzo chciała, jakby pan zdołał, nagrać właśnie takie małe dziecko, żeby pokazać, jak one cudnie migają, bo naprawdę wygląda to cudnie. Fajny pomysł, spróbuję. Jedna rzecz, o której chyba nie powiedziałam, a o której chciałabym bardzo powiedzieć. To jeśli pan pozwoli, to ja tak samo od siebie coś powiem, bo ja bardzo często słyszę od rodziców takie pytanie, no jak to zrobić, żeby moje dziecko miało wysoką samoocenę? Prawda? Bo to jest taka ważna wysokie poczucie własnej wartości, prawda? Dużo na ten temat, prawda? Wszyscy chcą mieć wysokie poczucie własnej wartości, prawda? No, taka moda. Ja chciałabym powiedzieć coś takiego, że zobaczcie państwo, jak się rodzi małe dziecko, nie, taki mały szkrabeczek, naprawdę to małe dziecko myśli o sobie i czuje się najdoskonalsze na świecie. To znaczy, nawet jak dziecko się rodzi głuche, to ono nie wie, że jest głuche. Tak? Dopóki mu tego ktoś nie powie i jeszcze nie nada do tego konotacji, czy to dobrze, źle, czy jakoś inaczej, to tak naprawdę to dziecko o sobie jakby myśli bardzo dobrze. I ja bym powiedziała, że my wszystko, co możemy zrobić, to możemy popsuć tą samoocenę, a nie ją budować, ponieważ dziecko jakby tak naturalnie dostaje od losu takie przekonanie o tym, że naprawdę z nim jest wszystko w porządku. W związku z tym chciałabym zwrócić uwagę na to, że wraz z rozwojem mowy, ale jeszcze wcześniej, dzieci patrzą na rodziców. Dzieci przeglądają się w oczach rodziców jak w lustrze. W związku z tym to małe dziecko, nawet jeśli nie mówi, to ono czuje, tak? Czy mama jest zrelaksowana, spokojna, czy jest napięta. To dziecko widzi, że mama jedzie z nim, nie wiem, na rehabilitację albo do lekarza i co? I płacze. Prawda? Że ono to wszystko odbiera. Te emocje w nim się naprawdę zapisują. W związku z tym chciałabym, żeby rodzice jakby popatrzyli trochę tak na siebie, tak? To znaczy, co oni czują w tej relacji z dzieckiem. I jeżeli jest coś takiego, co jest trudne, to nie jest kwestia zaopiekowania dziecka, to kwestia zaopiekowania siebie. Tak? No ja jako psycholog, psychoterapeuta zapraszam. Tak? My to sobie przegadamy, my to sobie przepłaczemy, przegadamy, przezłościmy, zrobimy to, co będzie potrzebne po to, żeby w tej relacji z dzieckiem już była tylko ta swoboda i ta pewność tego, że jestem dobrą, wystarczająco dobrą mamą, a moje dziecko jest wystarczająco dobre dla mnie. Bo zobaczcie, dziecko tak naprawdę czego potrzebuje? Bliskości fizycznej, zaspokojenia oczywiście potrzeb fizjologicznych, ale ono najbardziej potrzebuje widzieć miłość w oczach, nie? Rodziców. A potem jak rośnie, dzieci słuchają tego, jak opowiadacie swoją historię. One są bardzo wrażliwe na relacje rodziców. Ja tutaj jeszcze z panem wcześniej rozmawiałam. Ja miałam taką sytuację, gdzie przyszło do mnie dziecko tam około 10 lat do gabinetu i takie skonsternowane i mówi tak, moja mama powiedziała, że jestem biedny. Tak? Co to znaczy? Tak? No bo przecież on dostaje kieszonkowe, wszystko jest okej. Tak? Co to znaczy, że ja jestem biedny? Bo po prostu dziecku to gdzieś tam nie pasowało, tak? I mu było bardzo trudno ten opis mamy zintegrować ze sobą. Więc ja bym bardzo chciała, żeby rodzice mieli świadomość tego, że dzieci trochę nagrywają o sobie to, co mówią o nich dorośli. W związku z tym, jeżeli my będziemy o dziecku mówić z pewną swobodą, tak, albo z dumą, z radością, to ono tak będzie myślało o sobie. Jeżeli tego nie będzie, tak, no jeżeli dziecko będzie widziało smutek, rozczarowanie u rodzica, jakiś lęk, niepewność, no to ono uzna siebie za źródło tego cierpienia, tak, czyli że z nim jest coś nie tak, to ono daje innym cierpienie. W związku z tym bardzo bym zachęcała do tego, żeby przyjrzeć się sobie, no, co się ze mną dzieje, jakie są we mnie emocje. Jak to zostanie zaopiekowane,
to nie ma takiej możliwości, żeby państwo, troszcząc się, kochając własne dziecko, podejmując takie decyzje, o których myślicie, że są dla niego dobre, żebyście nie kształtowali w ten sposób jego własnej wartości, jego samooceny. Dziecko idzie już do szkoły z jakimś przekonaniem o sobie, z jakimś poczuciem własnej wartości. I ono jakby to będzie wnosiło do grupy rówieśniczej, bo albo będzie myślało o sobie, że jestem wart miłości, akceptacji, jestem fajny, albo będzie myślało, no ja to jestem taki nie bardzo, mnie to trzeba naprawić, prawda? W związku z tym ja bym tutaj gorąco zachęcała rodziców po prostu do tego, żeby być takim rodzicem kochającym, po prostu kochającym, a jeśli jest coś Państwa doświadczenie takiego, bo przecież zanim zostaliście rodzicami, też mieliście jakieś swoje doświadczenia, one też tam coś zrobiły. Warto, naprawdę warto. Ja cały czas gdzieś jestem, że czasami ktoś przychodzi mi tak, bo ja tak się wstydziłem przyjść do psychoterapeuty, prawda? To ja bym powiedziała, proszę odłożyć ten wstyd na półkę, proszę przyjść, porozmawiamy, tak? To myślę taka ważna... Super, no to myślę, że to bardzo ważne i myślę, że to bardzo fajna puenta tego spotkania. Ja, jeśli można, to chciałbym jeszcze zakończyć taką informacją, że mówimy dużo o tym, o jednej rodzinie. Skupiliśmy się podczas tej rozmowy naszej na tym, jak dana rodzina po otrzymaniu wyniku badania czy własnych obserwacji powinna podejść do tego, jak czuje się wtedy dziecko, jak czuje się mama, jak czuje się tata. Natomiast myślę, że ogół społeczeństwa, w związku z tym troszkę też, że ma mało informacji ze środowiska, ma podejście takie stygmatyzujące na tyle, że wydaje się, że to jest mała grupa, że to jest getto, że to są ludzie właśnie w dużym uproszczeniu biedni, że nie mają specjalnie perspektyw, a jeśli nawet mają, to one są zależne od osób słyszących. Natomiast samo środowisko głuchych jest wręcz światem głuchych. To jest naprawdę duża rzesza świetnych ludzi, którzy mają fajne pomysły, którzy mają super wyobraźnię i są bardzo przebojowi, pracowici. Natomiast ja ze swojej strony zachęcam do tego, żeby wejść w to środowisko, żeby zaobserwować ludzi, którzy stanowią o tym środowisku, bo naprawdę mamy, mówiłem też wcześniej podczas pierwszego spotkania z panią Martą, ale też tutaj przy okazji naszych rozmów tak chciałbym to też podbić, że no mamy olimpijczyków, reprezentantów Polski, miss i misterów. Mamy ludzi, którzy naprawdę robią wielkie rzeczy, są Polakami. Mamy poezję. My nie wiemy o nich nic, nie znamy ich imienia, nazwiska. No to trochę przykre, ale myślę, że no co, od rodziców zależy, jak pokierują sprawami. Tak, ale ja myślę sobie, że powoli będziemy to odczarowywać. Myślę, że powoli będzie tych informacji coraz więcej. Ja nie ukrywam, że my w fundacji na przykład bardzo dbamy o to, żeby na turnusach rehabilitacyjnych, prawda? Jedni i drudzy rodzice mieli taką możliwość. Spotkania są tłumacze i zawsze też prowadzimy takie spotkania dla rodziców, które są łączone. I zabawy. I najlepiej rodzice słyszący bawią się w te zabawy, które proponują rodzice głusi, tak? One są zupełnie na innych zasadach oparte. I wtedy się okazuje, że to jest fajne, że to jest jakieś takie swojskie, że to właśnie, że to cieszy, że to bawi. Także ja myślę sobie, że chyba taka otwartość po prostu, tak? To znaczy jakby ja rozumiem obawy, one są w porządku, natomiast żeby nie zostać na obawach, prawda? Tylko jednak pozwolić sobie na jakiś rodzaj otwartości i spróbowania, tak? Eksperymentowania. Także tutaj absolutnie podbijam, tak? Ładnie to pan powiedział. To ja też podbijam. Super. Pani Dominiko, bardzo dziękuję w takim razie. Myślę, że zostajemy do dyspozycji. Jesteśmy wszyscy otwarci na to, żeby pomóc, służyć pomocą, informacją, wiedzą. Jeżeli państwo potrzebują, zapraszamy do kontaktu. Bardzo dziękuję pani Dominiko za świetną rozmowę. Również dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia życzę. Dobrego dnia również. Wystąpili prowadzący Tomasz Smakowski, ekspert dr Dominika Wiśniewska, Jarosław Szydłowski, scenariusz i realizacja Tomasz Smakowski, tłumaczenie na polski język migowy Nikola Śliwa, montaż Grzegorz Przychodzki, Warszawa Poznań 2026. Poradnik dla rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących
powstał w procesie akceleracji innowacji pod nazwą Test leksyka PJM.pl, wypracowanej w inkubatorze innowacji społecznych Generator Dostępności. Poradnik powstał jako uzupełnienie innowacji społecznej pod nazwą Test leksyka PJM.pl w ramach projektu pod nazwą Włącznik 2.0, finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, działanie 5.1 Innowacje społeczne. Tomasz Smakowski, prezes Fundacji Świat Głuchych, autor poradnika dla rodziców dzieci głuchych i słabosłyszących 2 języki, 1 świat Twojego dziecka. Inkubator. Inkubator Innowacji Społecznych. Włącznik 2.0. Lider projektu. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Partnerzy projektu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Województwo Wielkopolskie.